Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Wyrażam taką swoją nadzieję, że jeśli mnie nie będzie słychać, to na pewno ktoś z organizatorów naszych porannych spacerów napisze do mnie i powie: Wojtek, machasz ustami, a nic się z tym nie dzieje. Ale jeśli jednak jestem dobrej myśli, czyli mam takie głębokie przekonanie, że słyszymy się, to witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Dla tych, którzy mnie nie znają, się przedstawię, pozostałym się przypomnę. Nazywam się Wojciech Hera i co drugi piątek miesiąca zabieram Was na spotkanie. No, to w takim razie dzisiaj pewnie, żebym mógł poprowadzić to spotkanie, osadzę się trochę zawodowo. Czyli wyjaśnię, czym się zajmuję na co dzień. Na co dzień prowadzę kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, pewnie w najkrótszy sposób definiując pewnego rodzaju swoją misję i wizję życiową, czyli pomagam ludziom i organizacjom osiągać więcej. I w tym obszarze po pierwsze prowadzę warsztaty, szkolenia, projekty doradcze, szkoleniowe dla organizacji, ale też staram się nagrywać, prowadzić regularne podcasty. Pewnie dwa najbardziej znane formaty to Dobra Rozmowa, czyli podcast prowadzony z Agnieszką Kołodziejską, oraz Hera on Air. Hera on Air to podcast, który jest jednym w ogóle z najstarszych podcastów w Polsce. Powstał w czasach, kiedy jeszcze robienie podcastów nie było takie bardzo modne. Powstał w ogóle w spontaniczny sposób, czyli powstał trochę jako po pierwsze rozmowy live na Facebooku i w pierwotnej formule były to po prostu wywiady z gośćmi jako Facebook Live. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że są podcasty. No i później faktycznie mój serdeczny przyjaciel powiedział mi: słuchaj Wojtek, a może byś zrobił z tego podcast? Ja spytałem, co to jest podcast, i tak powstało. Dlaczego o tym mówię? Bo czasami zastanawia mnie ta historia, w której raz na jakiś czas spotykam kogoś, najczęściej gości podcastów, którzy przychodzą i mówią, że słuchali rozmowy z jakąś osobą. Ja sobie myślę, jejku, ta rozmowa była z 7 lat temu, ja nawet nie do końca pamiętam, o czym w tej rozmowie rozmawiałem. Więc jeśli już się osadziłem, że jestem wystarczająco stary, to mogę sobie przejść do dzisiejszego tematu. A w dzisiejszym temacie chciałbym się faktycznie zmierzyć z czymś, co jest bardzo mocno powiązane właśnie z tym, o czym w tej chwili powiedziałem, czyli z podcastem, a mianowicie z podcastem Hera on Air. W ramach podcastu Hera on Air dużo od jakiegoś czasu rozmawiam o górach. Z bardzo wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że góry są dla mnie ważne. Po drugie, że outdoor jest dla mnie ważny. Że spędzanie czasu na zewnątrz to jest coś, co mnie bardzo mocno interesuje, że bardzo chcę poznawać historię ludzi, którzy robią rzeczy trochę bardziej spektakularne. Dlatego rozmawiam pewnie z osobami, które rzadko kiedy definiują się jako himalaiści, mimo tego, że faktycznie wchodzą na największe góry świata. Zdobywają 8-tysięczniki, zdobywają 7-tysięczniki. Rozmawiam z bardzo ważnymi osobami, czyli z przewodnikami. W ogóle o tym, kim jest przewodnik i dlaczego w życiu warto mieć przewodnika. A ponieważ dla mnie faktycznie góry są metaforą życia w dużej mierze, więc wtedy sobie często dokładnie po takiej rozmowie sobie siadam i mówię: dobra, co mógłbym z tego wyciągnąć? Skoro idąc w góry, szczególnie te, które są bardziej niebezpieczne, które są większym wyzwaniem, które są trudniejsze, warto zabrać kogoś, kto już poszedł tam kilka razy, to sobie później mówię: dobra, a jakbym to przełożył na swoje życie? A gdybym to miał przełożyć na swoje życie, to czy w takim razie, sięgając po wyzwania, które są trudniejsze, nie lepiej byłoby zabrać przewodnika, czyli tego, który już był tam kilka razy?
Mówię o tym trochę też dlatego, bo wtedy mi się robi ciepło na serduszku moim biznesowym i sobie mówię, dobra, w sumie to dla wielu ludzi jestem takim przewodnikiem właśnie górskim po budowaniu zespołów, organizacji, budowania procesów sprzedaży i sobie myślę, kurczę, w sumie to ma sens, Wojtek, tak? Znaczy teraz, nie wiem, znowu ostatnio 2 tygodnie temu byłem w Tatrach, gdzie dużo osób, turystów szło samodzielnie na dość, no, bym powiedział, trochę wysokie granie. A z drugiej strony sobie idąc ze swoim przewodnikiem miałem takie przekonanie trochę, że mój kortyzol jest na bardziej, bym powiedział, unormowanym poziomie, że nie muszę się zastanawiać nad tym, czy coś się wydarzy złego. To nie znaczy, że zakładam, że się na pewno nie wydarzy, tylko że rozmawiamy o tym, co się może wydarzyć, że patrzymy na zgromadzone półki śniegu, zastanawiamy się, w którym momencie, co byśmy musieli zrobić, żeby na przykład zeszła lawina. Omawiamy o tym, że tu jest takie miejsce, że gdybyśmy na przykład, nie wiem, szli na skiturach i nie szli tak bardzo pionowo w górę, jak idziemy bez skiturów i byśmy trawersowali, to jest duża szansa, żebyśmy odcięli półkę i ona by zeszła. I faktycznie to jest coś, co gdzieś tam faktycznie mnie uspokaja. Ale przepraszam bardzo, bo znowu, jak zwykle niestety, jako osoba nieneuronormatywna mam tendencję do robienia wątku pobocznego do wątku pobocznego. Ale nie chciałem właściwie jakby wprowadzać tego wątku tak bardzo pobocznego o tym, dlaczego tak bardzo rozmawiam o górach. Bo chciałem tylko powiedzieć, że są rozmowy o górach i są 2 bardzo ważne rozmowy. Po pierwsze, rozmowa z początku tego tygodnia, czyli z poniedziałku na Hera On Air. Rozmowa o turystyce regeneratywnej. Turystyka regeneratywna, już to tłumaczyłem, to jest ten moment, w którym my jako turyści podejmujemy decyzję, że już nie wystarczy nie śmiecić, że już nie wystarczy zadeptywać, znaczy nie zadeptywać, tylko musimy podjąć świadomą decyzję o tym, że dobrze byłoby być może dać przyrodzie przestrzeń na to, żeby się odbudowała. I to na przykład mogłoby oznaczać, że ja akurat bardzo mocno wierzę w to, że są regiony na świecie, które moglibyśmy limitować już. Jeśli chodzi o ich odwiedzanie, o ich doświadczanie, o ich sprawdzanie. Czyli w najprostszy sposób pewnie wprowadzić wizy turystyczne. I nie wizy turystyczne do krajów, tylko wizy turystyczne do poszczególnych parków narodowych, wizy turystyczne do pojedynczych miejsc, na pojedyncze wyspy, na pojedyncze pewne elementy. Oczywiście to jest diabelnie trudne, bo wprowadzenie takich limitów będzie oznaczało bunt przeciwko wolności, no bo przecież jeżeli ktoś mi nie pozwala gdzieś się pojawić, a ja chcę, mało tego, mam pieniądze, żeby się tam pojawić. Mit pieniądza jest bardzo ciekawym elementem, że nam się wydaje, że jak mam ich więcej, to mogę więcej. To oczywiście będzie to skomplikowane. I na razie chcę Was z tym zostawić. Znaczy chcę Was zostawić z takim myśleniem pod tytułem dobrze, co by było, gdyby okazało się, że rośnie na świecie liczba miejsc, o których mówimy, że nie można do nich wejść, wjechać tylko wtedy, kiedy nam się to podoba, tylko że dokładnie jest to limitowane. Dlaczego o tym mówię? Bo przepuszczę sobie samochód, zanim mnie przejedzie. Bo nam łatwo przychodzi myślenie na ten temat, jak myślimy o rozrywce takiej limitowanej, normalnej, typu, że nie wiem, akceptujemy to, że bilety mogą się rozejść na koncert i możemy nie zdążyć je kupić i się pojawić. Wczoraj miałem być w niezwykłą przyjemność na oficjalnej premierze nowego serialu Max
Platformy Max, serialu Przesmyk. W ogóle dzisiaj wchodzi na Platformę Max swoją drogą i to tak trochę na marginesie wam mówię, absolutnie zjawiskowy serial będzie. Miałem przyjemność wczoraj zobaczyć 2 pierwsze odcinki, dzisiaj będzie opublikowany pierwszy odcinek. Moim zdaniem wywala z butów. Znowu to trochę mówię tylko o tym, że też mieliśmy sytuację, w której na sali premier, na której byli zaproszeni producenci, ekipa pracująca przy tym serialu, plus kilka gości dodatkowych, zaangażowanych w projekt, dlatego pewnie mogłem być, to okazało się, że nie dla wszystkich były miejsca. I ten moment takiej trochę małego dyskomfortu, że okazało się, że część osób musiało usiąść na schodach w kinie, był taki, bym powiedział, dość kłopotliwy. Mimo tego, że nie było żadnego sposobu przydzielania miejsc w postaci po prostu kto pierwszy, ten lepszy, w sensie z zaproszonych gości już jakby z części foyer, jak weszliśmy do sali kinowej. Nie było tu dużo osób, bo to było kilka, więc też nie było jakiegoś wyzwania. Natomiast chcę trochę powiedzieć o tym, że faktycznie znamy sposób, że krótko mówiąc akceptujemy, że w wielu różnych miejscach miejsca mogą się skończyć i już nie można wejść. Tak. Nie wiem, jest kilka znanych mi, na przykład, nie wiem, na Sardynii jest przepiękna plaża, która jest wpisana na listę UNESCO, na którą, żeby wejść, też trzeba zdobyć bilet i dziennie jest wpisane chyba tylko kilkaset lub około 1000 osób i po prostu więcej nie może wejść z ochrony. I to generalnie, ponieważ to jedna tylko z plaż, to tam trochę budzi to taką, bym powiedział, zdrową ekscytację, ale jeszcze nie ma stresu. A z drugiej strony, i tu będzie teraz faktycznie trochę wolta, dzisiaj na Hera On Air pojawia się moim zdaniem zjawiskowa rozmowa, naprawdę bardzo dobra, z naczelnikiem TOPR-u oraz z naczelnikiem GoPR-u. Nie jedna osoba w 2 funkcjach, tylko 2 osoby w 2 funkcjach. I rozmawiamy sobie oczywiście trochę o GoPrze, ponieważ rozmawiamy z naczelnikami, no to rozmawiamy o historii GoPr-u, TOPR-u, zadaniach GoPr-u, TOPR-u, relacji pomiędzy GoPrem a TOPR-em, która nie zawsze była, bym powiedział, różowa. Mamy w Polsce tendencję do tego, żeby wprowadzać trudne relacje pomiędzy uzupełniającymi się organizacjami. Takim pewnie przykładem jest, nie wiem, ZHP i ZHR, które fundamentalnie pewnie mogłyby być bardzo dobrymi sojusznikami i dzisiaj myślę, że już są. Natomiast w pewnym trudnym momencie gdzieś się rozeszli. Myślę, że TOPR i GoPr dzisiaj jest w bardzo dobrym miejscu, jeśli chodzi o współpracę, pomoc, komunikację między sobą, o czym też świadczy pewnie to, że w jednym podcaście siada 2 dżentelmenów i życzliwie ze sobą rozmawiają i faktycznie się przyjaźnią, nie tylko prywatnie, ale zawodowo. No i jakby to faktycznie gdzieś też pokazuje, że umiemy razem, ale nie zawsze było tak różowo. No i znowu wrócę do tego, bo rozmawiamy między innymi o górach. No i podają statystyki, w jaki sposób zmienia się liczba osób pojawiających się w górach. Jak ona lawinowo, w dobrym tego słowa znaczeniu, akurat w tym przypadku rośnie. Że Tatry przeżywają absolutny w tej chwili boom, jeśli chodzi o liczbę turystów. No i nagle pojawia nam się trochę, bym powiedział, takiego wewnętrznego pytania pod tytułem co dalej, tak? Znaczy, czy dalej będziemy mogli sobie dokładnie chodzić po tych górach w sposób kompletnie nie, nazwijmy to, limitowany, tak? Bo na razie mamy sytuację, że musimy kupić bilet do parków narodowych, które są dostępne. No i pojawia się pytanie, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Czy na przykład, nie wiem, do końca świata już na pewno będzie tak, że nie będzie na przykład limitu miejsc dziennego. Na razie oczywiście to nie jest, że straszę, że już ten temat jest na etapie podejmowania decyzji. Na razie dzisiaj też zadajemy to pytanie. Dlaczego o tym mówię? Bo trzeci wątek, który mi się pojawia, to dopiero co
niedawno skończyłem warsztat dla zarządu dużej organizacji, w którym rozmawialiśmy o ustalaniu zasad komunikacji w zespole, zasad również formalnych. To akurat chodziło o taką bardzo ważną funkcję jak zasad prowadzenia zebrań. Prowadzenia zebrań w rozumieniu, co robimy w ramach organizacji zebrań, co robimy w ramach prowadzenia zebrań, co robimy w ramach kończenia zebrań, czyli podsumowania zebrań, spotkań, czyli tak zwanych meetings. Ja jako pewnie anegdotę znowu odeślę Was do bardzo dobrego TED-a, mój ulubiony TED, czyli co jest zabójstwem każdej organizacji, czyli M&M's, Managers and Meetings. Znaczy, że organizacje byłyby najbardziej skuteczne, gdyby było mniej menedżerów i mniej meetingów. I to jest akurat trochę prawdy, ale nieważne. Organizacja mierząca się jak większość organizacji z wyzwaniem dotyczącym tego, że spotkania są delikatnie mówiąc przepalające zasoby. Siedliśmy od tego samego, czyli od tego, od czego powinno się zaczynać prowadzenie warsztatów, czyli od tego, że policzyliśmy, jaki jest koszt warsztatów według bardzo prostego algorytmu, czyli dokładnie policzyliśmy sobie cenę godziny osoby biorącej udział w spotkaniu, nie tylko z perspektywy ich wynagrodzeń, czyli nie tylko z perspektywy kosztu, ale również z perspektywy kosztu alternatywnego, czyli wzięliśmy po prostu zadania w organizacji, ile są warte, cele, upraszczając, jeżeli bierzemy, nie wiem, handlowca, to jego godzina pracy to jest dokładnie jego target miesięczny podzielony na liczbę godzin pracy, no bo zakładamy, że tyle ma przynosić w miesiącu i z tego sobie policzyliśmy, ile osób bierze udział na spotkaniu, czasu i tak dalej. Jeżeli mamy spotkanie, które, nie wiem, ja na przykład prowadzę, czasem się z tego śmieję, że jak prowadzę, nie wiem, szkolenie, na którym mamy 15 key account managerów, każdy z nich kosztuje dziennie, lekko licząc, kilkadziesiąt tysięcy złotych z perspektywy targetów, które mają dowozić, to te dwudniowe spotkanie to naprawdę jest dość dużo warte dla organizacji, ono dużo ją kosztuje i naprawdę mój koszt osoby prowadzącej jest akurat najmniej istotny w tym wszystkim. Więc jak już sobie uświadomiliśmy, dlaczego to spotkanie jest takie ważne, zaczęliśmy wprowadzać te rozmowy i reguły. I tu będzie puenta dzisiejszego odcinka. Jednym z największych wyzwań dzisiejszego świata, zresztą nie tylko dzisiejszego, pewnie każdego jednego, odkąd tylko to pamiętamy, kiedy mamy wszystkie modele feudalne, kiedy mamy modele związane z tym, że przywileje nie rozkładają się równomiernie. Kiedyś to były przywileje wywodzące się z pochodzenia, czyli z tego, że urodziłeś się jako niewolnik lub urodziłeś się jako faraon i wtedy miałeś łatwiej lub trudniej. Daleko sięgnąłem, co? Później rodziłeś się jako chłop lub jako szlachcic lub jako dworzanin i miałeś łatwiej lub trudniej. Później rodziłeś się w obszarze, w którym w naturalny sposób mogłeś mieć mniejszy dostęp do zasobów i byłeś trochę biedniejszy. Lub rodziłeś się, że byłeś bogatszy. I generalnie ten rozkład, że trochę czego doświadczamy, czyli ten moment, w którym faktycznie ja wierzę niestety w to, że modele feudalne w organizacjach są jedne z tych, które jeszcze też muszą upaść. Czyli, że niektóre osoby mają więcej praw niż pozostałe. To prowadzi do tego, że my się tego chyba najbardziej boimy w ustalaniu zasad. A mianowicie przerabiałem dokładnie to na żywym organizmie, czyli na organizmie menedżerów, sytuacje, w których mówimy, dobra, jeżeli chcemy ustalić zasady, które będą obowiązywały, to musimy fundamentalnie ustawić jedną najważniejszą zasadę ustalania tych zasad, a mianowicie brak podwójnych standardów. Brak podwójnych standardów, czyli coś, czego się uczymy, w moim pokoleniu się uczyliśmy, jak byliśmy dziećmi, czyli takie powiedzenie: ryby i dzieci głosu nie mają i zaraz po tym, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Czyli generalnie jak byłem mały, to moi rodzice mi mówili, że są pewne rzeczy, których ja nie mogę robić, a oni mogą robić. I nie chodzi tylko o rzeczy, które są niezdrowe, czyli że ja nie mogę pić alkoholu, oni mogą pić alkohol. To jest w ogóle chore, że oni mogą być niezdrowi, a nie ja, rozumiem. Młody mózg się inaczej rozwija i tym bardziej nie może, a dorosły nagle cała jakby faktycznie medycyna mówi o tym, że jak kończysz 18 lat, to nagle w magiczny sposób twój
mózg już sobie radzi z alkoholem, i wtedy już mu mniej szkodzi. Dobra, dworuje sobie, tak? Znaczy generalnie jakby tak to tylko pokazuje absurd pewnych zasad, które sobie ustalamy. Okej, ja rozumiem, że musimy wprowadzić jakiś limit, do którego nie możemy wprowadzać pewnych rzeczy, więc to tylko jest zobrazowanie tej zasady, co wolno wojewodzie, co nie tobie sprzątać. I jak siedliśmy do ustalenia zasad dotyczących bardzo prostych rzeczy w organizacji, tak? Spotkań, to jedną z najważniejszych i największych wyzwań, które było, to był bunt taki wewnętrzny, bardzo fajnie się go obserwuje, przeciwko powiedzeniu sobie, kurczę, ale czy do tych zasad muszą się stosować wszyscy? Paradoksalnie prezes na szczęście jest bardzo w tej organizacji, taki bym powiedział, świadomy, więc on miał chyba najmniejszy problem. Domyślam sobie, że inny prezes mógłby podchodzić do tego inaczej, ale no, on mówił, kurczę, w sumie raz na jakiś czas chyba mogę jako prezes złamać niektóre zasady, tam były zasady, nie wiem, jak szybko może być ogłaszana informacja o tym, że jest spotkanie, czyli z jakim wyprzedzeniem musimy zapraszać ludzi na spotkanie, żeby mieli przestrzeń na to, żeby się do nich przygotować, bo przychodzenie na spotkanie bez przygotowania jest kompletnie bez sensu, według mnie, bo ile musi być różnych innych takich zasad, które muszą się, nazwijmy to checkpointów, które muszą być odhaczone, żebyśmy mogli podjąć decyzję o tym, że się spotykamy i być może, jeżeli da się to załatwić bez spotkania, to załatwiajmy rzeczy bez spotkania. I ten dyskomfort, tak, związany z tym, że mamy równe zasady, które dotyczą zarząd, menedżerów i specjalistów i że unikamy podwójnych standardów i że nie ma tak, że ktoś może więcej, ktoś może mniej, tylko po prostu jeżeli umawiamy się na tę zasadę, to ona obowiązuje nas wszystkich, była nieprawdopodobnym, bym powiedział, nieprawdopodobnie fajną obserwacją, jeśli chodzi o patrzenie na to, jak my podchodzimy do ustalania zasad i reguł. Dlaczego o tym mówię? Bo tu bym chciał dokładnie sięgnąć do tych dwóch doświadczeń, a mianowicie do tego, że powiedziałem na samym początku, że lubię rozmawiać o górach, bo góry dla mnie są metaforą życia. I to, co powiedzieli chłopaki z Gopru i Stopru, czy też pan z Topru i pan z Gopru, naczelnik, powiedzieli, że jest jedna rzecz, którą możemy się nauczyć właśnie z gór w kategorii życia, że one są, jeśli chodzi o zasady, demokratyczne. Znaczy, że one nie wybaczają nikomu. Znaczy, właściwie wybaczają losowo. Że jednym z największych błędów gór, o których my zapominamy, to jest to, że góra ci bardzo dużo błędów wybacza jednego dnia i możesz pójść w góry, możesz zrobić wszystkie możliwe błędy i wrócić bezpiecznie. I drugiego dnia możesz pójść i zrobić tylko 3 błędy z tych, które zrobiłeś poprzedniego dnia, kilkadziesiąt, i niestety już nie wrócić. I trochę nie ma zasady, trochę nie ma reguły. W związku z czym faktycznie największy problem polega na tym, że my nie dostajemy bieżącej informacji zwrotnej, a skoro nie dostajemy bieżącej informacji zwrotnej, to tak trudno jest nam się nauczyć. I po to powinien mieć lepiej przewodników, którzy też mogą popełniać błędy, ale jednak cię kontrolują. Mieć doświadczonych partnerów, którzy ci czasem podpowiedzą. Bo sytuacja sama w sobie często nie da ci informacji zwrotnej. I dlatego z tym wszystkim pewnie jest ten moment pod tytułem, kurczę, tak samo te góry nie wybaczają błędów bardzo doświadczonym, o czym też mówią panowie, wspinaczom, alpinistom, himalaistom. I tak samo nie wybaczają zwykłym, nazwijmy to, turystom, pieszym. Oczywiście im robisz trudniejsze rzeczy, tym bardziej jest prawdopodobne, że wystawisz się na więcej możliwości popełnienia błędów, bo pewnie w Dolinie ich jest paradoksalnie trudno bardzo dużo popełnić, ale gdzieś to się pojawia. I to
chciałbym was z tym zostawić, a mianowicie, żebyście, zaczynając tak jak ja na przykład, dzisiaj ferie, wielu z was weekend, a być może dłuższy etap odpoczynku, zadaj sobie jedno bardzo ważne pytanie, a mianowicie znajdźcie wszystkie obszary w swoich zespołach, w swoich mikrodrużynach, jak chociażby rodziny, w których jednakże my mamy tak bardzo silne przywiązanie do tego, że co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Że tak bardzo walczymy o to, żeby mieć podwójne standardy i żeby móc sobie mówić, kurczę, nie lubię, jak inni mi to robią, a jednocześnie ja im to często robię. Nie wiem, wściekam się, jak ktoś mi przerywa, jednakże uważam, że ja podczas rozmowy mogę przerywać. Wściekam się i bardzo jest dla mnie dyskomfortowe, jak ktoś się spóźnia, a jednocześnie ja daję sobie przestrzeń na to, żeby się spóźniać. No właśnie, to co? Czyli chciałbym was zostawić trochę, moim zdaniem, jednym z najważniejszą rzeczą dotyczącą, moim zdaniem, zdrowej komunikacji, czyli brak podwójnych standardów. Zrobiłem do tego duży wstęp, właściwie nie wiem dlaczego aż tak bardzo duży. Może dlatego, że musiałem zrobić te po prostu kilkanaście czy kilkadziesiąt kroków, które chciałem zrobić wspólnie z wami, będąc trochę przerażonym tym, co się dzieje na zewnątrz, czyli że mamy końcówkę stycznia, początek lutego, przypomnę, podstawowe przysłowie, idzie luty, kot pod kuj buty. Powinien iść siarczysty mróz, a no właśnie, jest pełna praktycznie wiosenna pogoda. Ja się czuję trochę, jakbym szedł przed Wielkanocą, bo jest takie naprawdę powietrze wiosenno-mroźne, które wiem, że za chwilę będzie ciepło, więc życzę wam bardzo serdecznie fantastycznego dnia, bawcie się dobrze. Zabrałem was chyba na za długi spacer niż planowałem. Planowałem iść 20 minut, poszedłem 27, przepraszam. Dzięki.